Siemaneczko, z tej strony Anioł, witam cię serdecznie na moim kanale. W tym odcinku przyjrzymy się nowej bestii, która zagościła w naszym kodowym świecie. Złocisty szakal, bo tak się wabi. Chociaż jak pamiętacie, możecie zmieniać nazwy pupili, gdy ten osiągnie 5. poziom przywiązania, ale nie o tym. W tym odcinku zajmiemy się oczywiście buildami. Jeden będzie najlepszy, najmocniejszy. Drugi będzie taki tańszy. Myślę, że ja zdecyduję się na tego tańszego. Opowiem sobie ogólnie o tym pupilu. Czy jest dla każdego legionu, czy może tylko dla nowej pary. Ale zanim zanurzymy się w tę dawkę wiedzy, przypominam o pozostawieniu łapki w górę, subskrypcji, jeśli jeszcze tego nie robisz. Dziękuję wspierającym, no i zajmijmy się naszym pupilem. Trzy najważniejsze atrybuty dla tego pupila to siła, zwinność oraz szczęście. Maksymalny poziom siły szakala może wynosić 347 punktów, zwinności 321, no i szczęścia 304. No i jak zwykle dookoła najsilniejszych atrybutów będziemy budowali naszego pupila. Teraz na ekranie mamy build najsilniejszy z możliwych, 8 3-gwiazdkowych umiejętności, maksymalne atrybuty, to jest to, do czego dążymy. To mega trudne do osiągnięcia, ale to powinien być nasz główny cel. Poza tym, co my tutaj mamy? Mamy oczywiście ogólny koszt całego buildu. Wiadomo, sam koszt może się różnić, zależy ile będą u was kosztowały poszczególne umiejętności. Przy obliczeniach tego buildu założyłem, że wszystkie te potężne umiejętności kosztują 140 000, bo tyle kosztują w tym momencie u mnie na giełdzie. Natomiast tutaj mamy ceny przed wyjebaniem w kosmos. Myślę, że tyle o cenach, przejdźmy więc do naszego talentu. Talent pupila poryw zadaje rozproszone fizyczne obrażenia od umiejętności 2 wrogim legionom, więc mamy tutaj obrażenia obszarowe. Ponadto legion pupila odnosi 5% mniej obrażeń od normalnego ataku przez 3 sekundy. Oczywiście po wpadnięciu w szał pupila, gdyż talent jest umiejętnością wpadania w szał. No i po każdym zyskaniu szału wskutek użycia umiejętności wrodzonej, legion otrzymuje pojedynczą kumulację złocistego znaku. Maksymalna liczba kumulacji 5, która zwiększa obrażenia od następnej umiejętności pupila bojowego o 5%. Jedną kumulację można zyskać co sekundę. Także możemy zwiększyć nasze obrażenia już z samego talentu o 25%. Oczywiście, aby to zrobić, potrzebujemy bohaterki o imieniu Neja, gdyż to właśnie jej umiejętność wpadania w szał zapewnia nam otrzymywanie szału, dzięki któremu zgarniamy kumulację złocistego znaku. Więc żeby w pełni skorzystać z potencjału tego pupila, musimy go używać wraz z Neją. Talent zależy od zwinności, no i obrażenia naszego talentu wynoszą 376 współczynnika obrażeń przy maksymalnej zwinności. Atakując w 2 cele, obrażenia, które zadamy, będą wynosiły 639 współczynnika obrażeń. Na jeden cel będzie to 320 współczynnika obrażeń. Jeśli wzmocnimy te obrażenia złocistymi znakami, nasze obrażenia wzrosną do 798 współczynnika obrażeń na 2 cele. Drugą umiejętnością, w którą warto uzbroić naszego pupila, będzie intensywny poryw. Zwiększa premię do obrażeń od umiejętności pupila bojowego nawet o 15%. Ta umiejętność powinna działać w ten sposób, że zwiększa te procenty, które mamy za jeden stack. Więc teraz, posiadając tę umiejętność, zamiast 5% na jeden stack powinniśmy otrzymywać 20% na jeden stack. Więc łącznie możemy zwiększyć obrażenia naszego pupila o nawet 103%. Oczywiście jest to troszkę inaczej opisane niż w przypadku na przykład mantykory ciernistej, bo tutaj mamy sprecyzowane, że intens zwiększa procenty na stack, natomiast w przypadku szakala tego nie mamy napisane wprost, ale podejrzewam, że działa to również w taki sam sposób i po prostu opisali to trochę inaczej, no bo gdyby ta umiejętność dawała nam tylko 15% więcej obrażeń, no to byłaby bardzo, ale to bardzo słaba, więc miejmy nadzieję, że po prostu opisali to w trochę inny sposób niż zwykle. No jak doskonale wiemy, już nieraz tak było, że poprawiali te opisy w trakcie gry, więc być może i teraz będziemy tego świadkami. Natomiast ja w swoich obliczeniach uznałem, że ta umiejętność zwiększa nam procenty na jeden stack, a nie, że ta umiejętność zwiększa nasze obrażenia tylko o 15%. Co bystrzejsi na pewno już zauważyli, że trzecią umiejętnością, którą mamy w naszym pupilu, jest zombie szpon. Natomiast standardowo każdy dałby tutaj zaawansowany poryw. No i czym się różnią te dwie umiejętności od siebie? Pierwsza umiejętność, zaawansowany poryw,
zwiększa nasze obrażenia w wyniku talentu o 60%, natomiast Zombie Szpon zwiększa zadawane obrażenia od umiejętności pupila bojowego o 33%. Z tą niewielką różnicą, że Zombie Szpon będzie również wpływał na naszą kolejną umiejętność, którą jest zaciekły atak. Zaciekły atak może osiągnąć nawet 530 współczynnika obrażeń, więc tutaj bardzo prosta matematyka. Dlaczego Zombie Szpon będzie tutaj lepszy? Posiadając zaawansowany poryw, nasz talent, który zada obrażenia o wysokości 376, jeśli zwiększymy go o 60% z zaawansowanego porywu, wtedy nasze obrażenia wyniosą 601 współczynnika obrażeń. Natomiast jeśli zwiększymy obrażenia naszego talentu o 33% z Zęba i Szponu, wtedy zadamy obrażenia z naszego talentu o wysokości 499 współczynnika obrażeń, więc zadamy o 102 współczynnika obrażeń mniej, ale za to Zombie Szpon zwiększy nasze obrażenia z zaciekłego ataku, które bazowo wynosiłyby 530 współczynnika obrażeń. Jeśli zwiększymy je o 33%, wtedy nasze obrażenia wzrosną do 705 współczynnika obrażeń, więc zyskamy tutaj 175 współczynnika obrażeń, tracąc na talencie 102 współczynnika obrażeń. Więc wychodzimy na niewielki, bo niewielki plus, posiadając Zombie Szpon zamiast zaawansowanego porywu. Nie musimy tutaj liczyć procentów z reszty buildu, no bo reszta umiejętności są to po prostu mnożniki, które zwiększą te różnice między tymi umiejętnościami. Dlatego lepszym wyborem będzie tutaj Zombie Szpon, natomiast jeśli szkoda wam tych 25 000 monet, możecie śmiało użyć zaawansowanego porywu. Tak jak mówiłem, ta różnica w obrażeniach jest dosyć niewielka, a przy okazji zaoszczędzicie sobie około 25 000 monet wymiany. Także tutaj powiedziałbym, że nie ma złego wyboru. Co sobie wybierzecie, to będziecie mieli. Natomiast przechodząc dalej, mamy oczywiście zaciekły atak. Uzupełniamy go o intensywny zaciekły atak. Musimy mieć tę umiejętność z tego względu, że łącznie możemy mieć nawet 100% szansy na aktywację. I uwierzcie mi, to jest bardzo, ale to bardzo ważna umiejętność. No i na sam koniec pozostają nam 3 umiejętności, które są doskonale znane. Wściekły ryk, ryk krwi oraz mordercze ugryzienie. Wściekły ryk i ryk krwi zapewniają nam szanse na uderzenie krytyczne. Łącznie możemy mieć nawet ponad 100% przy maksymalnych atrybutach. Wiadomo, że nadwyżka procent w tym wypadku nic nam nie da, ale to taka ciekawostka. No i mordercze ugryzienie na sam koniec. Pamiętajcie, że ten pupil ma 347 punktów siły, może mieć tyle punktów siły, więc mordercze ugryzienie w tym wypadku może nam zapewnić niemalże 110% obrażeń krytycznych. No i przechodząc do ostatnich obliczeń, nasz talent, jeśli trafimy w 2 cele, posiadając cały ten build, będzie mógł zadać obrażenia o wysokości 3905 współczynnika obrażeń. Zaciekły atak zada tych obrażeń 1821. Łącznie zadamy 5727 współczynnika obrażeń na jedną rotację, trafiając w 2 cele, co w ciągu 30 sekund da nam obrażenia o wysokości 22 908 współczynnika obrażeń. Natomiast walcząc z jednym celem, nasz talent zada tych obrażeń 2566. Zombie Szpon bez zmian 1821. No i łączne obrażenia walcząc z jednym celem będą wynosiły 4387 współczynnika obrażeń. W ciągu 30 sekund powinno to być około 17 550 współczynnika obrażeń. Jeśli chodzi o tańszy build, to tak by on wyglądał. Dla mnie tańsze jest wydanie 4 gemów niż wydanie na przykład 30 000 na umiejętność. Dlatego uznaję, że to jest tańszy build. Poza tym z umiejętności, które warto tutaj dodać, to oczywiście zaciekły atak oraz intensywny zaciekły atak. Są to średniego kosztu umiejętności, ale są to umiejętności naprawdę potężne. Ale jeśli nie chcecie w nie inwestować, to uważam, że łowcze tropy oraz drapieżny pościg, które łącznie dadzą nam 10% szansy na trafienie krytyczne, gdy umiejętność bohatera zadaje obrażenia fizyczne, więc gdy nasi bohaterowie wpadają w szał, wiemy, że LSY zadaje obrażenia obszarowe, więc gdy uda nam się trafić krytycznie, to wróg powinien to odczuć. Poza tym wiemy, że ten pupil ma naprawdę dużo siły, więc warto wrzucić sobie tarczołamacz, przenikanie obrony nawet 4%. Będzie tutaj więcej, tak, bo to jest chyba na 300 siły, więc tarczołamacz zada prawdopodobnie nawet
4,5% przenikania obrony. To samo będzie z maniakalną potęgą. Tutaj również nasz atak powinien się zwiększyć o ponad 4%. No i koszt tego buildu jest, jak widzicie, dużo tańszy. Oczywiście kto chce, może sobie zamienić zaciekły atak na coś tańszego. Wtedy taki build z 8 miejscami kosztowałby nas około 35 000 monet, więc tyle, ile wynosi na przykład sam zaciekły atak. Widzicie, jak potężna może być różnica w cenach, dlatego ja osobiście bym tych buildów pod Legion nie skreślał. Szczególnie jeśli chodzi o kawalerię, no bo jeśli sobie biegacie i polujecie na jakieś pojedyncze legiony, które gdzieś idą, gdzieś wracają, no to nawet jak biegacie na 5 legionów bez pupili, to i tak powinniście taki legion pojedynczy zniszczyć. Więc dla mnie pupil, jeśli nie mainujecie kawalerii tak ostro, no to jest taki dodatek, który naprawdę może zwiększyć nasze obrażenia, szczególnie jeśli siądzie nam uderzenie krytyczne od umiejętności bohatera. Jeśli chodzi o bohaterów, to gra nam poleca również Emrysa, natomiast ja Emrysa nie polecam, bo mamy tylko 20% szansy na zyskanie pasji, no i gdy tę pasję mamy, no i gdy aktywuje się ten efekt w czasie, gdy posiadamy już pasję, wtedy wyłączamy pasję, no i zyskujemy 100 punktów szału, no i ten efekt możemy aktywować raz na 2 sekundy, posiadając nawet 100% szansy na ten efekt. Najpierw musielibyśmy włączyć pasję, potem musielibyśmy skonsumować te pasje, więc to już są 4 sekundy, więc co 4 sekundy przy 100% mielibyśmy jeden stack. Więc zdecydowanie za wolno byśmy te staki wbijali, dlatego pozostaje nam Neja, która co sekundę przez 5 sekund zyskuje określoną ilość szału. 5 sekund, 5 staków, bardzo proste, więc tak wyglądają oba buildy. Ja do swojej kawalerii będę właśnie robił buildy z wskaźnikiem krytycznym, natomiast mocniejszym buildem na pewno jest build pod obrażenia krytyczne. No i pamiętajcie, że tak naprawdę czy wybierzecie zombie szpon, czy wybierzecie zaawansowany poryw, tutaj różnica jest naprawdę minimalna, z lekką przewagą na zombie szpon, ale jeśli chcecie zaoszczędzić trochę monet, no to zaawansowany poryw naprawdę sprawdzi się całkiem dobrze. W tym filmie to by było na tyle, mam nadzieję, że okazał się pomocny. Wiecie co robić, trzymajcie się, elo!